się listopad, zrobiło się już wystarczająco chłodno, by sięgnąć po rozgrzewające zupy. No jeszcze nie jest tak chłodno, jeszcze cały czas jest w miarę ciepło, jeszcze W cały tym czas roku faktycznie jest dosyć ciepło. można pójść na działkę, porobić porządki, więc w związku z tym nie chcemy dużo czasu spędzać w domu przy tak zwanych garach. A na naszej działce w Zielonym Zakątku Atelier Smaku mamy o tej porze jeszcze pasternak, ale on będzie również do prawie wiosny. I jest jeszcze jarmuż, więc zerwaliśmy ostatnio jarmuż i przygotujemy dzisiaj dla Was specjalną, rozgrzewającą, pożywną, wysokobiałkową zupę z czerwonej soczewicy z jarmużem. Soczewicą. Odwrotnie, z czerwonej soczewicy z jarmużem, a nie jarmużem z czerwoną soczewicą. Jakkolwiek by ją nie zwał, na pewno trzeba włączyć palnik, by nagrzać garnek i w garnku rozgrzać oliwę. I ucieramy seler, gdyż tą zupę chcemy zrobić na utartym, podsmażonym selerze. Odrobinę, tylko dla aromatu. Wrzucamy szybciuśko seler. Mieszamy i podsmażamy go. Możemy trochę zmniejszyć moc palnika, żeby się tłuszcz nie palił, tylko delikatnie, żeby się dusiło. Oj, oliwie to trzeba było bardzo dużej temperatury, żeby zaczęła się palić. W związku z tym, że mamy muszki owocówki, gdyż mamy na tarasie winogrona, ja przykryłam i ocet balsamiczny i sos sojowy pokrywkami, żeby nie naleciało tych cudownych owadów. Podlewamy sosem sojowym seler, podsmażamy go dalej i dodajemy przyprawy. Pieprz ziołowy i naszą przyprawę orientalną. Jeżeli nie macie przyprawy orientalnej naszej, to musicie sobie złożyć tą przyprawę z przyprawy 5 smaków i curry w równych proporcjach. Teraz już możemy wrzucić soczewicę i podlać wodę. Mieszamy i zagotowujemy. Jeśli nie macie tych przypraw, to oczywiście możecie je sobie zrobić. Tutaj są przepisy na naszym blogu, tam są też inne przyprawy, ponieważ pieprz ziołowy i przyprawa orientalna są naprawdę genialne do bardzo wielu rzeczy. Oczywiście jak ktoś jest leniuchem albo nie ma ochoty, może tak to ujmijmy, może jak ktoś lubi nasze kompozycje zrobione naszymi rękoma albo rękoma naszych koleżanek z pracy. Może sobie nabyć te rzeczy tutaj w sklepie internetowym, link nad Joli głową. Czekając aż zupa się zagotuje, opowiem Wam, dlaczego używamy podsmażonego selera. Nie wiem, jakie Wy macie doświadczenia, ja mam takie, że nigdy nie lubiłam kawałków gotowanego selera w zupie. Pietruszkę zjadłam, marchewkę, plasterki zjadłam, ale jak trafiłam na kostkę selera, to było mi mało przyjemnie. No tak już mam. I dla tych wszystkich, którzy chcieliby zachować aromat selera i smak selera w zupach, ponieważ seler dodaje aromatu różnym daniom, mamy taką propozycję. Możecie utrzeć selera na tarce i podsmażyć go przez chwileczkę w garnku, do którego później dodajecie resztę składników, zalewacie wodą i gotujecie. Wtedy taki seler daje aromat całej potrawie, a nie trzeba go zgryzać. Nie trzeba walczyć z jego kawałkami. Jeśli lubicie rozgrzewające zupy, całą playlistę oczywiście znajdziecie tutaj nad Joli głową. Jeśli podoba Wam się ten odcinek z parującą zupą, możecie go polubić. Zasubskrybujcie kanał, jeśli macie jeszcze zaległości w tej kwestii. Jak włączycie dzwoneczek, który znajduje się tutaj na dole i wszystkie powiadomienia, wtedy zawsze będziecie wiedzieć, co nowego wydarzyło się o 18:30 w naszej bezglutenowej kuchni wegańskiej na YouTubie. Możecie sobie też ustawić powiadomienia, wtedy licznik będzie Wam tykał, że już za 15, 10, 8, 7, 6, 5, 4 minut będzie nowy odcinek, także nie przeoczycie go. Na pewno komentujcie, zadawajcie pytania na YouTubie, na Facebooku, na Instagramie, zawsze odpowiemy. Jak lubicie książeczki, no to polecamy Wam naszą najnowszą książeczkę 52 tygodnie z bezglutenową kuchnią wegańską. Jeden przepis na tydzień, za to 52 nowe przygody kulinarne w ciągu roku. Jeśli macie ochotę na e-booki, to pamiętajcie, bądźcie czujni, że w trzeci poniedziałek miesiąca o godzinie 20 zawsze robimy live'a i tym, którzy są zapisani do naszego newslettera, rozdajemy e-booki za darmo. O, widzę, że w tej książeczce jest kolejna z moich ulubionych zup, tym razem krem z brukwi.
Jak widzicie, jarmuż jeszcze ma małe listki, bo jarmuż jeszcze długo będzie rósł. On będzie rósł aż do końca jesieni i można trzymać go na działce w ziemi nawet do lutego. Zupę cały czas mieszamy, aby nam nie przywarła do dna. A w tym czasie możemy pokroić liście jarmużu. Nie boimy się używać łodyżek jarmuża, wcale ich nie usuwamy, gdyż one zmiękną w trakcie gotowania. Chociaż staramy się jarmuża długo nie gotować, żeby też nie stracił witamin i różnych wartości. Oczywiście dacie jarmuża tyle, ile lubicie. Czerwona soczewica gotuje się bardzo szybko, najszybciej ze wszystkich rodzajów soczewicy. Wszystkich strączkowych dokładnie. A nawet tak, strączkowych. Myślę, że to już najwyższa pora, aby dorzucić jarmuż. To dorzucajmy. Mieszamy. Na tym etapie możemy również dodać Pokrojone pomidorki pelati. Pomidorki pelati. Nasze są z puszki, oczywiście możecie wrzucić tutaj swoje pomidorki, jeśli będzie na nie sezon. Zwiększymy trochę moc palnika. Składniki tej zupy są bardzo podobne jak składniki zupy dal, ale oczywiście dużo mniej przypraw i dodatek jarmużu. Zupa dal, tutaj nad Joli głową. To już jest etap, kiedy możemy wlać mleczko kokosowe i również ocet balsamiczny. Gdyby dla kogoś było za mało słono, oczywiście może sobie dosolić. Ja dzisiaj się z Jolą tutaj sprzeczałem, czy do tej zupy pasują grzanki, czy nie pasują grzanki. Jola stwierdziła, że nie. Ja na przykład bym sobie zrobił grzanki, ale sobie nie zrobię. Ale mogę o nich opowiedzieć. Nie, opowiem o nich. Grzanki z chleba na przykład, tego, który zrobiliśmy ostatnio, czyli chleba z garnka, pokrojony taki chlebek. O, mamy tu gdzieś kawałek. Mamy, już biegnę. Ja do tej zupy nie daję grzanek, dlatego że soczewica jest bardzo sycąca. Taki chlebek pokrojony na paski, grubą kostkę, polany oliwą, zapieczony w piekarniku byłby idealny. Przepis na ten chleb i na inne chleby bezglutenowe i wegańskie możecie znaleźć w naszym najnowszym kursie online. Link oczywiście tutaj. Wszystkie znaki na niebie i ziemi, w garnku wskazują na to, że zupa jest gotowa. Można nalewać, smacznego I na zdrowie.